Cześć, witajcie. Jak widzicie, mur już stoi. Co prawda nie jest jeszcze dokończony, bo tam zostało mi do zalania, ale o tym za chwilę. W każdym bądź razie nie robiłem jakiejś retransmisji z budowania tego muru, bo nie uważam się za eksperta w tym temacie. Co prawda zdarzyło mi się już stawiać jakieś tam nieduże murki. W każdym bądź razie murek gotowy. Tutaj jest zgodnie z przepisami. On ma około 1,80 m wysokości. Kupiłem takie urządzonko do nakładania tynku. Tu jak widać się podłącza wkrętarkę. Tutaj się wrzuca materiał. Tutaj są różne końcówki, różnej średnicy, końcóweczki w zależności od potrzeby. No ale wiadomo, żeby potrenować, to trzeba mieć na czym. Także muszę najpierw dokończyć murek. Także użytkowanie tego urządzenia pewnie będzie z jednym z następnych filmów. Jeżeli chodzi o fundament, to on jest zrobiony na około mniej więcej 50 cm w porywach, bo tam jeszcze jakieś rury szły, inne dziwne rzeczy. Także najpierw wylałem z 20 cm w miejscach, w których było możliwe właśnie wstępny fundament, podkład, nie wiem jak to się fachowo nazywa, i potem około 30 cm fundament główny. W każdym razie ktoś zapyta, a co ze strefą przemarzania? No, kwestia jest taka, że tutaj, gdzie mieszkam we Francji, w tym roku raz, może dwa miałem zaszronioną szybę samochodu, a to jeszcze trzeba dodać, że to po prostu niekoniecznie było zero, mogło być w pobliżu zera. Także jeżeli chodzi o Francję, to tutaj nie ma czegoś takiego. Nawet jak przymrozek chwyci, to jest to jeden dzień w nocy, a w dzień już jest plus. Tak jak widzicie, w tej części murku już jest zalane. Tu na ostatniej warstwie zrobiłem taką opaskę, a tutaj jeszcze powiązałem pręty zbrojeniowe. Z jednej budowy mi zostały właśnie takie jakieś odpady metalowe, to chciałem to po prostu wykorzystać i dlatego zrobiłem tutaj taką ala kratownicę. Co mniej więcej 3 metry jest słupek, który będę za chwilę zalewał. Także na całej długości muru on ma około 10 metrów, niecałe 10 metrów. Mniej więcej co 3 metry jest właśnie taki słupek zbrojony, żeby wzmocnić ten mur. O, tu jak widzicie jest właśnie ten fundamencik. Ja tam wykorzystałem właśnie odpady takich płyt, żeby najpierw było deskowanie, jedna deska, i potem wypełniłem to właśnie takimi odpadami płyty bakalizowanej. Ona jest używana do prac murarskich tutaj we Francji, ale w związku z tym, że ona jest dosyć droga, z zaprzyjaźnionej firmy wziąłem właśnie odpady i sobie je tam powykorzystywałem. Jak wiadomo, filmów o stawianiu murków na YouTubie jest od groma i troszkę, ale niektóre osoby może zainteresować następny etap, który mam nadzieję pojawi się niebawem. Nie wiem kiedy, bo tutaj jeszcze przedłużyło mi się to kilkakrotnie z tego względu, że po prostu opady deszczu na przykład miałem. Pracowałem rano, po południu planowałem, że coś porobię, a nie było to możliwe, bo deszcz. I tak przez cały tydzień. W każdym razie w tym tygodniu ma być słonecznie. Taki przykład. Wczoraj ukręciłem jedną betoniarkę.
O 8 patrzę, słońce ładnie. Niestety deszcz przyszedł z zachodu i tak właśnie 2 dni z rzędu miałem, że po prostu, a potem do pracy. Także to jest takie właśnie balansowanie pomiędzy pracą a deszczem. No i nie zawsze to wszystko wychodzi. Moim zdaniem, gdybym miał ładną pogodę, to ten murek by zamiast ponad miesiąc powstał, nie wiem, w 2 tygodnie na przykład. No ale to tak sobie można gdybać. Dobra, to by było na tyle. Ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie. Pa! Trawka ładnie skoszona, szklarnia postawiona, dziurki wykopane. Także dzisiaj będą wsadzane pomidorki. Tu natomiast będą posadzone cukinie.